Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kalkuty, ale tym razem nie sam. Witajcie! Mari z tatą dojechali. Mamy dzisiaj kilka spraw do załatwienia. Zdecydowanie jedną z tych spraw to jest śniadanie teraz. Marika była już w Indiach, ale w innej części i tam nie było roll, Mari. A idziemy na Rolo? Roll to się nazywa. Też kiedyś roll. nazywałem to roll, ale to się nazywa roll. Rolo, a się nazywa roll. Zaszłam na stację i tutaj diesel jest tańszy niż benzyna. Jestem zdziwiona tymi cenami i diesel kosztuje niecałe 4 zł. Dochodzimy do popularnego miejsca. Wczoraj tu była duża kolejka, a dzisiaj nie ma przez ten deszcz. Mało ludzi, ale my przyszliśmy właśnie na roll. Zaraz sobie jakieś wybierzemy. Zamówiliśmy sobie już 3 placki z kurczakiem i jajkiem. I jak widzicie, panowie szykują od początku. Te placki są rozwałkowywane. Nie wiem, czy tak to dobrze wymawiam. Są smażone na suchej patelni. To też w sumie tutaj fajnie, bo nie ma dużo tłuszczu. Nasze placki już gotowe. Patrzcie, z jajkiem na górze usmażonym. Teraz do tego jest kurczak z cebulą. Kolega od razu 3 robi. Do tego jeszcze była limonka, zawija w gazetę i zaraz będziemy zajadać. A jak ten naleśnik w smaku, Mari? Naleśnik jak naleśnik, dalej się jeszcze nie dokopałam, ale już czuję delikatną pikantność na ustach, więc myślę, że ostre. To jest dobra przekąska jak za 4,40. Jak Mari roll? Dobre, przypominał placek parotę, moją ulubioną, także fajnie się to jadło. Jednak ta pikantność przysłoniła smak tego całego placka i czuję tylko teraz pikantny na ustach. A pan jeszcze chciał dorzucić papryczki O, chili, to dobrze, że nie dorzucił. No. Musimy jeszcze pieniądze dzisiaj wybrać, a pamiętajcie, w SBI bez prowizji. Jak liczy, to znaczy, że pieniądze zaraz będą. I jest 10 tysięcy. Maksymalnie za jednym razem można 10 tysięcy, pamiętajcie. Sprawa ze śniadaniem załatwiona, zjedliśmy te roll, a teraz idziemy, mamy jakieś 40 minut na pieszo, załatwić bilety wyjazdowe z Kolkaty. Jak już wiecie ze wcześniejszych filmów, że tutaj nie jest łatwo wyjechać stąd, jeżeli chodzi o pociągi. Są specjalne kasy, gdzie turyści mogą przyjść i te bilety dostać, bo tutaj normalny bilet, żeby dostać nawet miesiąc do przodu, to mało. Trafiliśmy na taką ulicę, gdzie jest bazar i sprzedają tutaj, chciałem powiedzieć wszystko, ale wszystko związane, jeżeli chodzi o ciuchy, spodenki, koszulki, plecaki, wszystko co się da, ale ceny naprawdę są tutaj świetne. Spodnie można za 100 kupić, 100 to 4 zł. Spodenki też za 50, za 2 zł. Wychodzimy tylko na ulicę, żeby przejść i tutaj znowu market z jednej strony i my musimy iść dalej prosto i tutaj też po całej długości sklepy. A co najlepsze, że u nich jak w Turcji, walą te podróby jak chcą, do najlepszych marek, najpopularniejszych. Tutaj tak samo. I to na legalu wszystko sprzedają. Zwróćcie jeszcze w dzisiejszych filmach uwagę na architekturę, na budownictwo. I ten budynek, który widzicie przede mną, no to nie zbudowali Hindusi, może i rękami Hindusów, ale to są pozostałości po Brytyjczykach. Niektóre też, jak widzicie, tutaj nie przetrwały tego czasu. Zobaczcie jeszcze na to, jak tutaj się transport odbywa. Rowery załadowane, kolega też na pace jeszcze siedzi, no i wożą. Mówiłem wam, że ciuchy podrabiają, ale buty tak samo. Jaką markę chcecie, jaki model chcecie? Patrzcie na ten model, Ferrari. Spójrzcie też na ten budynek. Czerwona cegła, widać, że wykończenia są porobione w ładnym stylu, no tylko tutaj raczej już nikt nie mieszka, rozpadający się budynek. Kolejna uliczka to uliczka ze sprzętem. Panowie sprzedają tutaj kamery, nowsze, starsze, aparaty, naprawiają nawet, pan mi pokazuje jak to działa. I to cała uliczka z elektroniką. Byliśmy teraz z panem Zbyszkiem w barze i tutaj stoi pan taki na ochronie i tak, chcieliśmy wejść w trójkę, zobaczyć jak to wygląda, a ten pan mówi, nie, kobiety mają wstęp wzbroniony. I Marika nie mogła wejść, my poszliśmy zobaczyć jak to wygląda w środku. A jeszcze raz wam pokażę jak to wygląda w środku, jak mnie pan wpuści z kamerą. Wpuści, chyba nie ma problemu. Taki bar. Widać, że tutaj dym wisi, można przyjść się zrelaksować. Halo! Duże skrzyżowanie, ale nie ma świateł dla pieszych, więc trzeba sobie tutaj radzić. Na szczęście nikt akurat... jadą z tej strony. A psy na środku sobie odpoczywają. Wczoraj widziałem taki tramwaj. Zaraz podejdę bliżej, czy on stąd odjeżdża. No włączony jest z tego, co słyszę, ale w środku nikogo nie ma, więc on pewnie tutaj... Nie, jest ktoś. On pewnie tutaj gdzieś startuje. Zaraz zajrzymy mu tutaj do środka, jak to wygląda, bo... Jakby siedzenia widać, że są jakby takie po remoncie plastikowe, bo od nowości pewnie takie nie były, tak mi się wydaje. Ale tutaj motorniczy już na krzesełku siedzi i czymś takim tu operuje. Bardzo rzadki widok spotykany. Chłopaki grają w gałę, a nie w krykieta. To mi wygląda na stary przystanek jeszcze za czasów Brytyjczyków. Teraz to tutaj ludzie śpią. Wchodzimy już na takie trochę biedniejsze dzielnice i zobaczcie, tutaj ludzie budują swoje domy na chodnikach.
cegłami popodpierane, trochę w formie śledzia, śpią, gotują w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, jak tutaj korzenie drzewa schodzą w sam dół i gdzieś tutaj dopiero wodę łapią, a co najlepsze, że to drzewo zaczęło rosnąć powiedzmy tam na dachu. Tam jest początek tego drzewa, rośnie tutaj, a korzenie dopiero w dół schodzą. Zainteresował nas ten budynek przed nami i weszliśmy zapytać, co to jest. Okazało się, że to jest jakiś duży kościół, wejście jest po 10 rupii, czyli po 40 groszy. No to wchodzimy, idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Bo z zewnątrz, gdyby nie ta wieża z tyłu, no to nie przypominałoby to w ogóle kościoła. Jesteśmy już przy wejściu i ciekawie, bo ta wieża tylko wygląda jak brytyjska, a to znowu jakby za Rzymian zrobione. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda w środku. Widać, że spora przestrzeń. Sufit? Na suficie nie ma. Czasami są jakieś mozaiki, malunki. Mógłbym powiedzieć, że taki wystrój stonowany. Czasami w Ameryce Południowej spotykaliśmy, że było więcej kolorów. A tutaj taki surowy wystrój. W tym miejscu jest lista kapelanów, którzy są. Tutaj ostatni był wybrany w 2019 roku. Jak widać jeszcze żyje, bo nie ma daty śmierci, ale pierwszy, patrzcie, tam jest na samej górze, 1677 do 1692 roku. Robimy sobie jeszcze skan paszportów, bo czasami jest potrzebne do kupienia biletów. My idziemy i dojść nie możemy, ale trafiliśmy teraz na jakąś uliczkę, gdzie sprzedają jedzenie. O, tutaj jakieś jajkowe i ziemniaczane kary. Ja to w sumie już mógłbym coś zjeść. Trafiliśmy na ulicę, gdzie coś się dzieje. Sporo policjantów, widzimy jakieś kamery. Czy to telewizja, czy coś kręcą może? Zaraz może uda mi się podejść bliżej. Aczkolwiek chyba będzie ciężko tutaj zgadnąć, o co chodzi. Może kręcą jakiś spot z policją. Okazuje się, że to jest jakiś protest wyborczy, ale tych protestujących nie ma tutaj za wielu. Jesteśmy w miejscu, gdzie się rezerwuje te bilety, a tutaj no, niezły bałagan dookoła. Tutaj też niezły rozpierdziel, a my ponoć jesteśmy gdzieś tutaj. Dobra, idziemy podpytać o bilety. Okazało się, że tam, gdzie byliśmy, no to nie jest miejsce dla nas, musimy szukać innego miejsca. Powoli dochodzimy do miejsca, w którym powinniśmy kupić już bilety. Gdzieś tutaj za rogiem to powinno być, ale jak widać też zjeść można tutaj wszędzie. Wygląda na to, że trafiliśmy w dobre miejsce. Żeby kupić bilet w Indiach trzeba wypełnić jeszcze taką kartkę. Trzeba wypisać stację, daty, imiona, nazwiska, numer pociągu nawet trzeba wpisać. Nie pytają tam o imię taty? Pytają. Bo mnie, A nie, teraz nie, tutaj trzeba... bo mnie ostatnio w hotelu nawet pytali, żeby wpisać imię taty. Na jeszcze innej kartce trzeba napisać imiona i nazwiska i numery paszportów. A taki kibelek jest na stacji, gdzie rezerwujemy bilety. Są dwa, to jest plus. Tutaj taki trochę europejsko, a tutaj w ich stylu. A to w ogóle jest do sikania tylko, Serwis? czyli nie ma dziury w podłodze. Po 40 minutach mamy nasze papierki. Udało się. Niełatwa ta sprawa była. Ale też jako turyści, przez to, że oni trzymają jakby miejsca dla nas, jest też dopłata, więc tutaj dopłata jest chyba z 20% do biletu. No, nie mało, nie mało. Skoro jesteśmy blisko rzeki, więc idziemy zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. Tutaj przy okazji jest jakaś stacja. Tu pewnie jakaś miejska kolejka jeździ. Wygląda na to, że tutaj można kupić bilet. Tam widzę, że jest jakiś pomost i można sobie popłynąć pewnie na drugą stronę rzeki. Ej, super opcja. O, a tu widzę, o, dzieciaki się kąpią. Właśnie statek podpływa, ale nieźle go znosi. Nurt musi być dość mocny na tej rzece. Zobaczcie, jaki sprytny sposób zrobili. Kwiaty są, powiedzmy, w tych dużych donicach i powkładali takie kamienie, żeby pewnie ludzie nie siadali. Ten pan jest tak załadowany, że jest wyższy od autobusu. Chcemy kawałek podjechać takim miejskim autobusem, ale patrzcie, co ciekawe, przystanek jest na środku drogi. Ta droga się rozchodzi, tam jest jednokierunkowa, lewy pas, prawy pas, a na środku ludzie czekają na autobus. Jest nasz autobus, wsiadamy szybko. I jest lokalnie, patrzcie. Kierownica, piękna sprawa, stary autobus, miejsca są jakieś siedzące, coś się znajdzie. I jak się jedzie? Elegancko. Tutaj półdubkiem na kolanach siedzę. Zapłaciliśmy po 10 rupii, już kolega wydał resztę, a 3 bilety jeszcze, patrzcie. Ze zwykłej kartki, no nieźle, po 40 groszy wyszedł bilet. A tutaj co się dzieje? Policja na koniach. Sporo tych policjantów, tu już końcówka, ale tam wcześniej też pojechali. Tam ich widać więcej. O, może jakiś protest znowu. Spójrzcie jeszcze na ten budynek, też widać, że stary.
porośnięty, krzaki, drzewa na nim rosną. Zabieram jeszcze naszych na market, który się nazywa New Market Kolkata. Ja tutaj ostatnio byłem, tutaj można coś zjeść, zrobić sobie też jeszcze jakieś zakupy, aż szkoda tych budynków, że one tak niszczeją. Na tym markecie z jednej i z drugiej strony coś się dzieje, ale my bardziej szukamy coś do jedzenia, posmakować jakichś smaków. Pokażę wam jeszcze tą restaurację. Tutaj są placki na oleju robione, tutaj jest biryani. O, akurat chyba będę mógł zobaczyć, jak w środku wygląda. O, ten olej tam na dole, co jest, to jest najlepsze. A tutaj zobaczcie, pan szykuje szaszłyki. A tak wyglądają sklepy mięsne i patrzcie, wieprzowinę sprzedają w tym stanie, nie ma problemu. Jadają wieprzowinę, też wołowinę jadają, więc może zaraz znajdziemy. To jest bardzo popularne w Indiach, czyli pani Puri Mari miała dzisiaj bardzo ochotę, cały dzień o tym mówiła, więc zjemy. 80 groszy kosztuje takich 5 kuleczek. No Mari, śmiało. Całość. Szybko będzie miękkie i wycieknie woda. Jak w smaku? Bardzo dobre, biorę drugie. Bardzo dobre. Lekko pikantne. Pozwól Mali, że zjem jeszcze jednego. Jedz, możesz nawet i trzeciego. Bo dla mnie już trochę za pikantne. Nawet wyczuwam dość sporo limonki, albo to jest w ogóle kwaśny, ta sama woda. Wczoraj chodziłem, szukałem, próbowałem kupić tą kartę, znacie historię, że był problem z tym numerem, a tutaj na ulicy chłopaki wezmą tylko 50 rupii więcej, czyli 2 złote i Marika będzie miała już kartę. Skończyliśmy to, też nam to zajęło z pół godziny, a chłopaki też zaczęli trochę kręcić, powiedzieli, że będzie 1,5 giga, a było tylko 1 giga. Jeden. I teraz nie wiadomo, czy będzie unlimited, czy nie będzie, bo jeszcze nie ma. Będzie. Zobaczymy. Kuska ma jeszcze swoje miejsce do siedzenia. Niestety na sznurku uwiązana. Od razu wiadomo, że jesteśmy już na naszej dzielnicy, patrząc jak te ulice tutaj wyglądają. Patrzcie, tutaj przywożą świeże mleko, a tutaj można kupić już produkty jakieś mleczne. O, nawet świeże mleko można kupić. Na takie worki sprzedają. Tutaj już coś z tym mlekiem robią, pewnie jakiś ser albo napój z tego będzie, gotują. I tam też jakieś, widzę, jogurty sprzedają, różne jakieś produkty z tego mleka. Patrzcie, tam w lodówkach widać. A od razu na ulicy za chodnikiem te kany wszystkie z tego mleka myją, szorują chłopaki. Zwróćcie uwagę, jak kolega waży. Ręką, o. Jest, dorzucił. Jest, równo. Wygląda na to, że chłopaki tutaj gotują biryani. Ta pokrywa gorąca, więc raczej nie będę jej dotykał. Z przodu jest mięsny sklep, a tutaj piesek czeka na resztki. I dzisiejszy dzień skończy się na momosach, czyli nepalskiej, chciałem powiedzieć przekąsce, ale to w sumie dobre danie, normalne. Próbowałam wczoraj. Naprawdę dobre tu mają. Nie skończy się tylko na pierożkach, bierzemy takie ziemniaczane kary i bierzemy też jeszcze takie kary z wołowiny. One, yes please. Ale to też nie koniec na tym kary, my jeszcze dobieramy takie kurczaki. Zobaczcie na tego małego chłopaka, on ma 12 lat, a pracuje tutaj jak ten starszy, może i brat. Grillem jako tako się nie zajmuje, ale donosi mięso, pakuje tutaj sosy, cebulę. Tak wygląda nasz zestaw kolacyjny, są 2 sosy gravy, do tego są pierożki, też 2 rodzaje, kurczaki, placki i tutaj też jeszcze kurczaki, więc bierzemy się za jedzenie. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolkaty. Mari, pamiętasz już jak się nazywa to miasto? Kalkuta? Tak, ale po polsku nadal można mówić Kalkuta. Wychodzimy dzisiaj trochę późno, bo jest godzina 12, ale jedziemy w fajne miejsce. Ja wam opowiem, co tam jest w tych torbach. W tych torbach jest koza, która została niedawno właśnie tutaj w tej masarni. Kolega całą kozę im tutaj, bo może być tak, że on gdzieś je trzyma, albo przywieźli też swoją. Teraz zapakowali całą te 2 torby. Tutaj jakieś danie pan wiezie, ale to nie pani Puri. Idziemy teraz na główną drogę i tam powinniśmy złapać autobus. Oczywiście popularny sok z trzciny cukrowej. Można to spotkać, no na każdym rogu to może bym przesadził, ale w dużo miejscach. Ja już na drugiej stronie, teraz oni. No trzeba się namęczyć. O, jeszcze jeden. Tutaj zatrzymują się autobusy, więc musimy złapać jakiś nasz. Jest nasz, 39, powinniśmy tym dojechać. Dzisiaj to my jesteśmy konduktorami, nie ma miejsca, tak upchany autobus. Ja to już się pocę w tym autobusie. Gorąco. Gorąco, tak. Jeszcze stoi teraz na światłach. Ze mnie już leci.
Musimy za bilety jeszcze zapłacić konduktorowi. Nie wiem, czy to widać i zwróciliście uwagę, ale po mojej lewej stronie siedzą same kobiety, a po prawej sami mężczyźni. I nawet tutaj jest znak napisane ladies. No i faktycznie się zgadza. Żadna kobieta po drugiej stronie nie stoi. Przed chwilą tam stałam, to dziwnie się patrzyli. Nie wiedziałam czemu. Ale pewnie kobiety mogą usiąść z tej strony. A znowu mężczyźni z tej strony nie. Tak samo jak jest w pociągach, że kobiety mogą siadać w tych wagonach normalnych, ale za to mężczyźni tam nie mogą iść. Już kilka stacji przejechaliśmy, zobaczcie, tutaj jest nasz kierowca. Jakie zegary stare. Fajeczkę sobie jeszcze kierowca odpalił. Tutaj bliżej nie mógł stanąć, tam się nawet jedna osoba nie przyciśnie pomiędzy tymi autobusami. Wysiadamy przed czasem, bo ten autobus dość wolno jedzie, my szybciej raczej dojdziemy. A przystanki to takie właśnie, na ulicy, nie pozaznaczane. Ale zobaczcie jaki korek, no to my szybciej dojdziemy. A tu trzeba między samochodami teraz, bo przystanków nie ma takich normalnych. Ale tam już są światła, więc zaraz wyjdziemy. Patrzcie tutaj jaka praca. Gorąco, w klapeczkach, 2 osoby, jeszcze butla z gazem, no lekko nie jest. Oni wszyscy jeżdżą tak starymi rowerami, że patrzcie ile on tutaj na pusto jedzie. Nie, w sumie ma jakieś tylko metalowe rurki, ale jak on musi naciskać tam. Tutaj jakaś ekipa na robotę jedzie. Nasz autobus to któryś z tych, a my odbijamy teraz, no przeszliśmy teraz jakieś 4-5 minut, więc on tutaj cały czas w tych korkach. A my idziemy tutaj na taką mniejszą uliczkę. Mari wzięła sobie jakąś przekąskę na śniadanie, papryczka chili i to wygląda na cieciorkę, wszystko z głębokiego oleju. Miękkie w środku? Ostre? Jeszcze nie. To pewnie będzie ostre, bo tu widać papryczkę chili. Dobre. Zwróćcie uwagę na jakiej jesteśmy ulicy teraz, po jednej i po drugiej stronie. Jesteśmy gdzieś w połowie tej drogi, a tutaj cały czas są książki, zeszyty, wszystko co potrzebne do szkół, na studia, no to tutaj znajdziecie na jednej ulicy. A tutaj też nieźle załadowany, pewnie ciężko pedałować z takim ładunkiem. Ten dżentelmen tutaj dzisiaj jest solenizantem i obchodzi swoje imieniny, więc zabieramy go do najstarszej kawiarni w Indiach. Zapraszamy. Zapraszamy. Samo wejście jest ciekawe, taką klatką trzeba wejść. Tu pewnie jest sporo mieszkań, skoro jest tyle liczników. Sama kawiarnia w sobie jest ciekawa, jak ci ludzie tutaj są poubierani, czyli kelnerzy. Musimy iść na górę, bo na dole nie ma miejsca. Siedzimy sobie już przy stoliku, zamówienie też już złożone, ale siedzimy od razu przy oknie i możemy sobie tutaj podziwiać i słuchać te klaksony, które cały czas tam nawalają. Spójrzcie jeszcze na te menu, one wyglądają jak w takich starych angielskich knajpach, jeszcze też w takim stylu, a z góry mamy jeszcze taki widok na tą kawiarnię. Bardzo dużo ludzi jest teraz, ale właśnie jest taka pora lunchu, więc się nie dziwię. Jest i nasze zamówienie, 3 kawy i 2 dania powinny być. Jest taki kotlet do jedzenia z jakimiś sosami i surówką i do tego smażone momosy, ale one widać, że są takie na bardzo głębokim oleju smażone. Wychodzimy już z tej kawiarni, rachunek wyszedł 500, czyli 20 zł. Ale jedzeniowo to tutaj taka dwuja na szynach. Pomylili nasze zamówienie. Ja zamówiłam becz momosy, dostałam, nie wiem, dwa kawałki z kurczakiem chyba były, reszta pomieszana. Poszłam do pana, pan mówi, nie, no to warzywa. Ja mówię, drugie pokazuję mu, to są warzywa. On, no jeden z kurczakiem, czy 2 ci się trafiły, to co? Później wzięliśmy kotleta też, to kotlet wydaje nam się, że też był pomylone zamówienie po prostu. No generalnie, ciekawe doświadczenie. Patrzcie na to! Po jajkach, żeby się nie podrapało. Zakup życia, plecak się im rozpadł w Tajlandii, a dzisiaj kupili za 10 zł. 10 zł, 250 rupii. Tam jest uniwersytet, a przy uniwersytecie od razu jaki basen mają, patrzcie. Tam można skakać, tutaj też do grania w piłkę wodną chyba. Tutaj też zobaczcie jakie podesty do skakania. Konkretny kompleks. A widziałeś, kto się tutaj kąpie? Tutaj na dole? Kaczki. To raczej gęsi. Ten znak też wiele ludzi kojarzy. A to dlatego, nie wiem czy nadal, ale przez długi czas tutaj rządzili komuniści. Chodzimy sobie takimi małymi uliczkami i zobaczcie na ten dom. Tutaj jakie wykończenie drewniane. Tak sobie chodzimy tymi uliczkami i to wygląda, mi się skojarzyło z Neapolem. Właśnie wąskie uliczki, balkony, taki klimat jest. Brakuje tylko prania na sznurkach po środku. Sznurki są, znaczy liny. Takich miejsc w Mumbaiu spotkacie wiele, gdzie woda leci 24 godziny na dobę. Zwróćcie uwagę na te wejścia. Tutaj jest dom kogoś, a tutaj znowu są jakieś biznesy. Widać, że chipsy jakieś wystają, więc pewnie sklepiki, które są na razie zamknięte. Marcin to jest kombinator, najpierw popchał pana, a teraz
Wskoczyłby na pakę. Trafiliśmy jeszcze na remont drogi i w takie miski chłopaki nakładają ten gruz i taką haczką nakładają. A tak to się robi. O, akurat będą teraz ładować. A ładują to na taką taczkę, z przodu jest jeszcze taki sznurek, żeby się łatwiej ciągnęło. I takimi miskami na taczkę. Trafiliśmy w miejsce, gdzie rozdają jedzenie za darmo. Jest ryż, jest dal, jest jakieś warzywne kary, do tego są jakieś chrupki i oczywiście coś na słodko. Zobaczcie na to. Tutaj sprzedają biżuterię, jakieś tam kolczyki, pierścionki, złoto, a tutaj panowie, czyli złotnicy, robią te wszystkie cudeńka. Jestem w środku w sumie tego zakładu. Patrzcie, pan teraz robi jakieś kolczyki ze złota. Spójrzcie tutaj na tą uliczkę, panowie sprzedają jakieś przekąski, tutaj jest samosa, to też farsz chyba jest przygotowany już do samosy i panowie w takiej uliczce tutaj gotują, też wszystko na węglach, ciasto też już przygotowane, o, kanapki smażone na głębokim oleju też będą już są fajne, o, to jest najlepsze, to jest moja ulubiona przekąska, ale jeszcze nie gotowa. Idziemy sobie ulicą i zobaczcie, koza przywiązana do drzewa, jaki spory łańcuch ma, coś tam zajada, a ryż ma wysypany. Kłosko, odwróć się, o jakaś ty piękna. Byliśmy na ulicy ze złotem, byliśmy na ulicy z papierami, a teraz jesteśmy z materiałami budowlanymi. Tutaj, o jaki piękny zlew, proszę. Dalej kibelek, jakieś takie rzeczy. I wiecie, to są malutkie biznesiki. Tutaj też taki malutki, a w środku można kupić na przykład tą deszczownicę. Salon fryzjerski, otwarty. Ciemne szyby. Otwarty pan siedzi. Ludzi Cała nie będę ulica. wam pokazywała, jak śpią na ulicy, ale zobaczcie. Śpią, żyją. Aha, no tu jest właśnie jeden z domów. Akurat tu nikogo nie widać, a tam było pewnie pranie. Po drugiej stronie mamy tego więcej. Tutaj pan sobie odpoczywa. Z tamtej strony drogi, jak widzicie, sporo jest domów porobionych na samym chodniku, tutaj też. I wiadomo, że tam nie ma dostępu do wody, ale tutaj woda leci cały czas 24 godziny na dobę, no i ludzie korzystają z tego. Pranie, kąpiel. Przechodzimy obok stacji benzynowej. Sprawdźmy cenę paliwa za litr. 105 rupii. To jest benzyna, a diesel 92 rupie. Ojejku, zobaczcie. 4, 4 czy więcej? 2, 4 widzę. Ale są. A muśka czarna, a ten jakiś śmieszny, biały łapki, pyszczek. Małe kotki tutaj, a tutaj skrzeczucha. Czyżby polowała na nie? Takie studnie też są porobione w mieście i one działają. Ostatnio sprawdzałem kilka razy, cyk, cyk i woda leci. Postanowiliśmy, że dzisiaj jeszcze się przejedziemy metrem. Jeszcze została riksza i żółta taksówka. Żółta, tak. Właśnie tą żółtą taksówką przed chwilą przejeżdżały. Tak mi się spodobały, że powiedziałabym, że chciałabym teraz, ale cię przyjechać. Ale tu jest głośno, słuchajcie. Jak wczoraj, nie miałam takiego wrażenia, że jesteśmy w Indiach, to dzisiaj już słychać wszędzie te klaksony. Wczoraj było jakieś święto, więc może dlatego nie było tyle ludzi na ulicy. Jest okienko, idziemy zapytać o bilety. W Indiach jak się wchodzi na metro, to trzeba plecaki zeskadować. Oczywiście wszystko, plecaki, torby. No i my też musimy to zrobić. Trzeba skadować QR-kody i jesteśmy już wszyscy, tak, idziemy na dół. Pomógł nam pan, bo jakbyście tutaj byli, to nie tak blisko jak my próbowaliśmy, tylko tak pokazał, wiecie, celować trochę dalej. Superancko, bo od razu podjechał nasz pociąg, widać, że upchany, ale my przejedziemy tylko 2 stacje. Nie jest tak źle, wsiadamy do pociągu. Przedział nie jest jakoś mega zatłoczony, ale tam końcówka nie, ale tutaj znowu kawałek tylko tego przedziału jest dla kobiet, po jednej i po drugiej stronie. I mężczyzn tutaj nie zobaczycie, żeby siedzieli. 2 stacje i wysiadamy, a za bilet zapłaciliśmy po 5 rupii, czyli 20 groszy. Tanio, Marii coś się tyka, że przez to jedzenie indyjskie przytyje. Nie wchodzi? ile nie chcę, albo Jakieś stare może 5 rupii. Marii się chciała zważyć. chciała mi nic z tego. Widocznie Na ulicy. lepiej się nie ważyć. I pamiętajcie, nie wyrzucajcie tych bilecików, bo będą wam potrzebne do zeskanowania przy wyjściu z metra. Tak, i w tym kodzie QR jest od razu zakodowana stacja, więc też nie oszukacie. Wysiąść lepiej nie mogliśmy, bo wysiadamy, od razu jest sklep, do którego Marika chce iść. Jeszcze bierzemy nepalskie danie, czyli pierożki momo parowane. 5 sztuk będzie. Marika jeszcze sobie zamówiła chow mein z jajkiem. Kolega już tutaj dał jajko, o, kapucha. Wszystko mieszył i do tego będzie garść makaronu. Chwila i makaron gotowy. O, chłopaki zadowoleni. Marika w pracy pracuje, a my idziemy się ogolić. To będzie pierwsze golenie pana Zbyszka w Indiach, ale tutaj będzie wąs zostawiony. Znaczy nie pierwsze golenie w Indiach, tego typu golenie w ogóle pierwsze w życiu. Nigdy nie byłem u żadnego barbera. Żyleta jest nowa, to najważniejsze. Takie rzeczy sprawdzajcie. Jak goli, dobrze? Cokolwiek powiedzieć.
No lepiej nic nie mówić, bo jak tutaj żyleta zjedzie, to będzie się krew tryskała. Jaki piękny wąsik został, ładna puła. Ura, taka szeroka, zawsze chciałem mieć taką. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Na razie to nie mam wąsa. Teraz ja siadam. U mnie już pianka położona, teraz będzie golenie i też najważniejsze tak, będzie nowe ostrze. My już ogoleni, piękna sprawa, pan Zbyszek tak samo, a że są imieniny dzisiaj, to my ruszamy w miasto. A my dalej zwiedzamy ulicę Kolkaty i patrzcie, tutaj na świeżaka nóż jest, kurczaki są, a tutaj już kurczaki takie, na świeżo można kupić. Tu widzę, że jakaś świeża dostawa krowy była, bo jeszcze dość sporo... No nie, tato, tutaj widać świeżutka, dzisiejsza. Sporo mięsa, wczoraj było mniej. Widać, że nie do jednego sklepu krowa dojechała, tutaj tak samo. Półtusze, patrzcie, jaki kawał mięcha. Jeszcze klapki się zepsuły tutaj panu Zbyszkowi, więc trzeba je naprawić. Trzeba jedną tam gumę podciągnąć, naciągnąć, trzeba pewnie to trochę podkleić, żeby to się trzymało i klapki jak nowe. A naprawa będzie kosztowała tylko 20 rupii, czyli 80 groszy. On się będzie lepiej trzymał niż od nowości, bo tutaj myśleliśmy, że będzie klej dany. A jednak nie, no to wszystko jest zszyte dratwą. I są święte krowy, ale te raczej nie będą święte, bo tutaj krowy jedzą, więc te krowy pewnie będą do zabicia. To mi się podoba w Indiach, że przychodzi wieczór, jest godzina jeszcze 19 nie ma, a tutaj dopiero się otwierają takie bazary, mnóstwo rzeczy do kupienia. Cała ulica, dopiero przyszliśmy, no to można kupić ciuchy, obkupić się. Tu jeszcze mama opiekuje się swoimi kociakami, ale te kociaki wyglądają jakby miały już z miesiąc. O, ten jakby ma jakieś problemy z oczami malutki. Przyszliśmy jeszcze na taką wyżerkę, czyli kurczaki z grilla. Ogólnie jest kilka jakichś tam rodzajów skrzydełka nogi, ale my bierzemy sobie w takiej marynacie. Jest zielona, czerwona i biała. Nasze kurczaki już gotowe, zostały posypane jakąś przyprawą. O, do tego jeszcze będzie cebula i ten zielony sos. Lekko ostrawy. A kurczaki tutaj zajada się łapami, bo nie podają żadnych noży, żadnych widelców, żadnych łyżek. Do tego jeszcze ta pyszna czerwona cebula. Cebula to postawa. Rebelka. Cebulę naprawdę mają dobrą i świeżą. Bierzcie podwójną porcję. Tak jak my. To my jeszcze z solenizantem wyjdziemy do takiego lokalnego sklepu. To jest pierwszy supermarket, który widzę. Tu wszystko się sprzedaje na ulicy i bardzo lokalnie. A teraz idziemy zobaczyć do takiego większego marketu. Tutaj możecie zobaczyć jeden z procesów, jak gotują biryani. Wcześniej widziałem, jak już zalewał olejem i przykrywał pokrywę, a tutaj dopiero smaży cebulę z jakimiś przyprawami. To wszystko na takim ogniu, a później to ląduje tutaj do restauracji i dzielą. Wspominałem wam, że samosa to moja ulubiona przekąska, ale tutaj oni poszli o krok dalej. Są samosy normalne i są samosy na słodko, więc ja biorę tą na słodko tym razem. Wspomniałem wam dzisiaj o tym, zobaczcie, komuniści tutaj w Kolkacie no, mają duże poparcie i oni teraz mają jakiś przemarsz tutaj. Nie wiem, czy oni aktualnie rządzą, czy chcą przejąć władzę, ale zobaczcie, jest manifest, są flagi, także komunizm w Indiach tutaj, no, trzyma się. Nawet dostałem ulotkę, też miałem kilka zdjęć zrobionych, także rozdają ulotki. Oni teraz dowiedziałem się, że oni nie rządzą. To jest pani, która startuje w nadchodzących wyborach i oni chcą przejąć władzę tutaj. Mari skończyła już dzisiaj swoje zajęcia, miała 3 lekcje, ale już jest dość późno, więc ze zwiedzania już nie będzie żadnego, choć Mari ma jeszcze w planach kupić jakąś sukienkę, ale raczej idziemy teraz tylko na jedzenie. Już mnie nie wyciągniesz na zakupy. Nie. Zobaczymy. Marcin dostał z kurczaka skrzydełka, nie wiem co, tak? Mówisz, że to skrzydełka? Pudełko z kurczaka, no. Come on! You want some? O jacie. Ja nie jestem pewna, czy to... You will Ale- see a saka! Saka! Ja... To czyste. A na pewno skrzydełko? Skrzydełko, tylko zjadłem jeszcze te chrząstki. Kaela, kaela, haseja! Is it tasty? Very good. No. Very good. Biorę jeszcze taką zupę z wołowiną na wynos. O, kolega wrzucił tam kawałek mięsa za dużo, ale widać, że ta zupa gorąca. Zobaczcie, jak ona wygięta w tym garze leży tutaj. Pełna. O, tu jeszcze będzie pewnie jakaś masala albo masala. Tak, to wygląda na jakieś przyprawy. Do tego kolendra i pewnie jeszcze będzie sok z limonki. Onion jest. I sok z limonki. Pięknie. Jest. No. Chili nie chcę. Czekając na kurczaki jeszcze zjemy taką zupę. Zupa z wołowiny. Proszę bardzo. Płacimy za nasze kurczaki, nie ma i to jest 50. 500 ma inny kolor, to też nie. 250. A 250 tak. Myślałem, że 500 chcesz zapłacić.
I patrzcie, chłopak 12 lat i on obsługuje tutaj biznes, pieniądze, wszystko. Mamy już kurczaki, teraz idziemy kupić coś innego. Tutaj pan jeszcze obiera ziemniaki, nie wiem czy to na dzisiaj, czy już na jutro. A Marika chce jeszcze jakiegoś placka i jeszcze też dobierzemy jakieś kary. Tutaj widzę też spora kolejka, więc smacznie musi być. Ja biorę jeszcze sobie, patrzcie, to są najlepsze placki w Indiach. Tutaj akurat są takie bez niczego. One są fajne z masłem, z jakąś kolendrą, ale patrzcie, na węglach ją smażą. Kolega tutaj, patrzcie, kulki robi. Teraz wam szybko pewnie nie pokażę, bo teraz zajął się kulkami, ale jak skończy kulki robić, to wtedy rozwałkowuje i przykleja te placki na ścianki. O, jest jakiś placek, patrzcie, na ściankach. Marika jeszcze sobie coś dobrała, ale nie to. Po prostu sobie wzięła jakieś jedzenie i placka. Bierzemy jeszcze w sumie drugą herbatę, bo pan Zbyszek tak posmakował w tej indyjskiej herbacie z tych glinianych kubeczków, że wzięliśmy jeszcze jedną. Niebo w gębie. Dokładnie. Najlepsza herbata pod słońcem. Tak wygląda nasza kolacja. Tutaj jest jajkowa masala, do tego mamy sporo kurczaków. Tutaj jest mięso mielone, tutaj jest pierś z kurczaka, tutaj są skrzydełka i Mariki też placek. Coś jeszcze mamy, Mari? Bo już się zgubiłem. Chyba nie. Także to wszystko. Podsumowując, kary jajkowe nietrafione. Same jajka ok. Do tego dostaliśmy skrzydełka, których nie zamawialiśmy, ale też są fajne, dobrze doprawione. Ziemniak też jest ok, ale moim faworytem jest ta kofta, bo to wygląda jak kofta, mięso mielone i do tego te kurczaki z grilla. Rewelacja. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, jak macie ochotę, to możecie napisać życzenie dla pana Zbyszka. Pewnie się ucieszy, bo będzie czytał komentarze. I zapraszamy was do oglądania kolejnych przygód z Indii. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!